Są miliardy na paliwociąg NATO do Polski, który odstraszy Rosjan. Może też zaopatrzyć port Polska i potencjalną bazę wojskową USA. Polscy energetycy i ciepłownicy mają zastrzeżenia do rewizji ETS. Tymczasem blokada kolejnej cieśniny sprawia, że cena ropy wylatuje w kosmos. Jest 23 lipca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia, ale potem przegląd informacji, w którym także jest bardzo dużo informacji, więc zapraszam Państwa do pozostania ze mną do końca. Na początek news numer 1. Będą miliardy na paliwociąg NATO do Polski. Ma on odstraszać Rosjan. Jest przełom w sprawie infrastruktury NATO, która ma odstraszać agresję Rosji. 27 miliardów euro finansowania zostało przypieczętowane przez Radę Atlantycką. Paliwociąg w Polsce może zaopatrywać port Polska, a także rozważaną bazę wojskową USA. Rada Atlantycka zatwierdziła środki w wysokości 27 miliardów euro na rozbudowę rurociągów NATO na wschodnią flankę, czyli także do Polski. Zapewnią paliwo w razie W. Szczegóły planu nie są jeszcze znane, ale Polska liczyła na te pieniądze i paliwociąg z Niemiec. Paliwociąg NATO do Polski to projekt przygotowywany przez resort obrony oraz operatora rurociągów PERN. Zakłada budowę rurociągu paliwowego po szlaku ropociągu Przyjaźń, mającego łączyć z systemem Central European Pipeline System. CIPS to rurociągi NATO zbudowane w czasach zimnej wojny, mające zaopatrywać sojusz w paliwo w razie konfliktu i służące do komercyjnej pracy w czasach pokoju. Zaopatrują na przykład lotnisko w Brukseli, gdzie mieści się kwatera główna NATO. Rada Atlantycka zatwierdziła 22 lipca środki w wysokości 27 miliardów euro na rozbudowę CIPS na wschodnią flankę. Harmonogram i priorytetu programu na razie nie są znane. Kraje sojuszu spierały się o to, które trasy i jakie elementy infrastruktury powinny powstać priorytetowo. Polityką ostrzegało, że Turcja może pokłócić się z Polską o pierwszeństwo. Tymczasem, według informacji podcastu Energy Drink, Polacy liczą na budowę całego ekosystemu, nie tylko paliwociągu, ale także rozgałęzień oraz baz paliw. Rada formalnie zatwierdziła plan programu zdolności łańcucha dostaw paliw NATO, czytamy w komunikacie. Inwestycja o wartości 27 miliardów euro zmodernizuje istniejącą infrastrukturę NATO w zakresie magazynowania i dystrybucji paliw. Będzie ona wspierać nowe obiekty, w tym rurociągi we wschodniej i południowo-wschodniej części sojuszu, a także zapewni siłom NATO dostawy energii niezbędne do utrzymania gotowości bojowej. Paliwociąg zapewniłby paliwo wojsku polskiemu w razie konfliktu, nawet w razie zniszczenia polskich rafinerii. To lekcja z inwazji Rosji na Ukrainie, w której toku sektor rafineryjny stał się ofiarą agresji i został zniszczony w pierwszych tygodniach. PERN oraz Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowują studium, z którego ma wynikać jak i gdzie rozbudowywać infrastrukturę NATO w Polsce. Brany jest pod uwagę m.in. projekt Port Polska, czyli dawniej Centralny Port Komunikacyjny. Paliwociąg NATO mógłby wzorem rozwiązania z Brukseli w czasie pokoju zaopatrywać Port Polskę w paliwo, by w razie konfliktu zmienić przeznaczenie i zaopatrywać siły sojuszu. Będzie miał także istotne znaczenie w razie umieszczenia w Polsce nowej bazy wojskowej USA, w sprawie której toczą się rozmowy Warszawy i Waszyngtonu. Trwają dywagacje o szlakach paliwociągów NATO. Poza Polską są nimi zainteresowane kraje bałtyckie, Bałkany i Turcja. Dlatego kluczowy będzie podział priorytetów. Jednakże sygnał Rady Atlantyckiej ma znaczenie dla relacji z Federacją Rosyjską, która może szykować prowokacje z udziałem infrastruktury krytycznej na wschodniej flance NATO. Sojusz zdecydował także o tym, że będzie dalej wspierał Ukrainę. Plan przewiduje środki na priorytetowe wsparcie dla Ukrainy, w tym inicjatywę NATO dotyczącą pomocy i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa dla tego kraju oraz wspólne Centrum Analiz Szkoleń i Edukacji NATO-Ukraina. Czytamy w komunikacie NATO. Decyzja Rady Atlantyckiej to sukces Polski oraz Sojuszu, który wysyła odstraszający sygnał na Kreml. Do rozstrzygnięcia pozostają szczegóły, więc ciąg dalszy prac nastąpi. Czas na pozostałe wieści, czyli przegląd informacji pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek Polska. Czyja wina? Według ministra energii Koreańczycy wycofali się sami z projektu jądrowego w Polsce. Odpowiada na zarzuty opozycji o to, że administracja zaniedbała temat budowy elektrowni jądrowej w Koninie w technologii z Korei Południowej. W tle sporu polityków jest jednak układ jądrowy koncernów, a więcej na stronie energydrink.today. Urząd pomoże.
Urząd Dozoru Technicznego ma wspierać firmy z sektorów strategicznych przy reagowaniu na cyberzagrożenia. Będzie realizował zadania w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej. UDET to audytor dokonujący inspekcji urządzeń technicznych. Orlen walczy. Od kilku dni ponownie widzimy wzmożoną aktywność kremlowskiej propagandy twierdzącej, że paliwa do Ukrainy trafiają rzekomo za ułamek polskiej ceny. Jest to oczywista nieprawda, komunikuje Orlen. W Polsce Orlen sprzedaje paliwa, których cena bez uwzględniania podatków jest niższa niż cena paliw eksportowanych do Ukrainy. To jest obiektywna, wynikająca z danych i dokumentów prawda. Na sprzedaży do Ukrainy Orlen nie traci. Orlen na tym zarabia, tłumaczy w odpowiedzi na popularne filmy o benzynie dla Ukrainy za 3 zł. Teraz wieści z Europy. Nacjonalizacja Szwed. Niemiecki poseł lewicy z Brandenburgii Christian Gürke wzywa do nacjonalizacji aktywów Rosnieftu w rafinerii Szwed. Komisja nie chce przyznać środków na modernizację zakładu, bo ocenia, że Rosjanie nie mogą być beneficjentem. Gürke przypomina też, że także Polska krytykuje utrzymanie zarządu powierniczego. Rewizja energetyczna. W ocenie sektora energetycznego już na obecnym etapie widać, że propozycja komisji uwzględnia jedynie część zgłaszanych postulatów, a jej obecny kształt nie daje wystarczających podstaw do oczekiwania wyraźnego i trwałego spadku cen uprawnień. Czytamy w stanowisku Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej o rewizji ETS. Wskazuje na spadek tempa współczynnika redukcji uprawnień LRF dopiero od 2036 roku i brak sygnałów cenowych w rezerwie stabilności rynkowej MSR. Chwali utrzymanie funduszu modernizacyjnego, ale chce większego budżetu. Rewizja ciepłownicza. Pozytywnie odbieramy zapowiedź kontynuacji funduszu modernizacyjnego po 2030 roku. Niemniej przedstawiona w ubiegłym tygodniu propozycja reformy EU ETS mogłaby w lepszy sposób odpowiadać na wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą, twierdzi Polskie Towarzystwo Energetyki Cieplnej. Środki uzyskiwane poprzez bezpłatny przydział uprawnień są wydatkowane w naszym sektorze na bieżące potrzeby inwestycyjne. Dlatego wprowadzenie tzw. reguły 80/20 może ograniczyć możliwości dalszej dekarbonizacji i redukowania emisji, ostrzega Marcin Laskowski, prezes tej organizacji w sprawie warunkowego przyznawania darmowych uprawnień w ETS. Jeszcze wieści ze świata. Kontynuacja dronopadu. Atak dronów z 21 lipca podpalił bazę paliw w rosyjskim Armawirze w kraju krasnodarskim. To jeden z obszarów najmocniej dotkniętych kryzysem paliwowym w Rosji spowodowanym atakami dronów Ukrainy. Nowe ataki mogą podtrzymać kryzys. Nuklearyzacja i proliferacja. Donald Trump zatwierdził 30-letni układ jądrowy z Arabią Saudyjską, dający Amerykanom kontrolę nad wzbogacaniem uranu w cywilnym programie jądrowym Saudyjczyków. To argument za wykorzystaniem technologii z USA. Krytycy obawiają się jednak, że Arabia zacznie wzbogacać uran w celach wojskowych, jak Iran. Kolejna cieśnina. Huti zrealizowali groźby i zaatakowali tankowiec Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym w pobliżu Jemenu. Chcą dokonywać blokady kolejnej cieśniny po Ormus. Baryłka ropy Brent podrożała do $96 przez dalszą eskalację, czyli o ponad $10 w dobę. Jest najdroższa od 6 tygodni. I tutaj mała uwaga, wczoraj przejęzyczyłem się, powiedziałem 92 zamiast $82 za Brent, natomiast rzeczywistość przyspiesza tak bardzo, że dzisiaj jest już $96 za Brent. Za pomyłkę przepraszam, a więcej na stronie energydrink.today. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.